Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu nie będzie już obniżek stóp procentowych w Polsce w 2023. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Nie będzie już obniżek stóp procentowych w Polsce w 2023 roku, ale na samym początku chciałbym rozpocząć ten wpis od wykresu CDS-ów na polskie obligacje, czyli takich rynkowych zabezpieczeń na wypadek kłopotów finansowych Polski w niewypłacalności itd., ponieważ pojawiają się w medialnej przestrzeni publicznej w sferze finansowej takie głosy o tym, że marzec będzie z serią kłopotów finansowych, będą się ujawniały niedobory finansowe w naszym kraju, że budżet będzie miał kłopoty. No i gdyby faktycznie tak się działo, no to już te rynkowe oczekiwania co do perspektyw wyników finansowych, do obsługi długu itd. by reagowały, a jak widzimy tutaj CDS-y na polskie obligacje raczej spadają niż rosną i nawet te zawirowania w ostatnich dniach nie są w stanie odwrócić tych tendencji. I jak widzimy tutaj jesteśmy na dobrej perspektywie, na dobrej drodze ku temu, żeby spaść na wycenie poniżej 100 punktów bazowych. Dlatego też widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy zredukowano zostało te ryzyko zostało zredukowane już blisko o 50 punktów, o 50%. Natomiast co jest także istotne, potencjalne próby eskalacji związania tutaj konfliktu zbrojnego na szerszą skalę. Potencjalna eskalacja konfliktu zbrojnego nie przynosi na razie tutaj wzrostu tych rynkowych stawek ubezpieczenia na wypadek bankructwa i kłopotów finansowych naszego kraju. Dlatego też ten wskaźnik bardzo ładnie pokazuje, że raczej nie spełnią się głosy tych, którzy mówią, że w marcu będą ujawniane jakieś kłopoty finansowe naszego kraju, co miałoby dać pretekst rynkowi do wyprzedaży polskich aktywów. Natomiast warto zwrócić uwagę, że fala osłabienia polskich obligacji cały czas ma miejsce, ale ten rejon, w którym teraz jesteśmy, czyli rejon 6,60, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna i dokładnie tutaj wróciliśmy, tutaj się koncentrujemy, będziemy prawdopodobnie oczekiwać na dalsze wydarzenia na całym świecie, a polskie obligacje oczywiście będą także wyczekiwały na wszystkie inne kolejne informacje potwierdzające tendencje dezinflacyjne, ponieważ teza o dezinflacji jest teraz kluczową dla całego 2023 roku, więc jeżeli zjawiska dezinflacyjne będą kontynuowane, to obligacje będą kupowane nie tylko na całym świecie, ale także w Polsce i oczywiście jeżeli byłaby sytuacja odwrotna, że realna gospodarka wykazywałaby, że procesy dezinflacyjne się zatrzymały albo są odwracane, to w takiej sytuacji byłaby wtedy rynkowa presja na to, żeby pozbywać się obligacji Polski oraz oczywiście całego świata, bo to zjawisko dezinflacyjne ma miejsce i na całym świecie jest związane z tą fazą teraz gospodarczą, w której jesteśmy. Wniosek jest taki, że te poziomy, na których teraz jesteśmy 6,60 na rentowności polskich obligacji są niezwykle istotne i bardzo ważne i będziemy się przyglądać temu, co się dzieje. Natomiast jeżeli popatrzymy na ceny polskich obligacji, to jest niezwykle pomocny teraz ten ETF na polską krzywą dochodowości. I dokładnie widać to samo, co na wykresie rentowności polskich obligacji. Sięgamy linii szyi, formacji podwójne dno, a ta formacja sygnalizuje nam, że raczej należy oczekiwać dalszego wzrostu cen polskich obligacji, czyli spadku rentowności niż zjawisk odwrotnych i prawdopodobnie ten wykres także sygnalizuje, że będziemy czekać na następne informacje dotyczące globalnych zjawisk inflacyjnych, nie tylko polskich, ale przede wszystkim oczywiście polskich, na projekcję inflacyjną Narodowego Banku Polskiego w marcu, żeby zadecydować o losach tej linii i czy ten spadek, który ma miejsce od 3 tygodni, jest tylko ruchem powrotnym do tej formacji technicznej, czy też będziemy ją załamywać i wtedy pojawią się naprawdę realne jakieś głosy, tezy o tym i argumenty ku temu, żeby sygnalizować niepokojące zjawiska w gospodarce. Dlatego też marzec powinien przynieść nam wyczekiwania na dane o inflacji nie tylko z Polski i później dyskontowanie tych danych na rynku obligacji polskich oraz obligacji na całym świecie.
Ale przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie, czy nie będzie już obniżek stóp procentowych w Polsce w 2023 roku. Zaczynamy od WIBOR-u 3-miesięcznego, później przechodzimy na frasy te najkrótsze, które sygnalizują nam, co rynek myśli o perspektywach zmiany polityki monetarnej do połowy tego roku i zobaczmy później, co inwestorzy myślą o perspektywach co do zmiany polityki monetarnej do końca 2023 roku, czyli na perspektywę końca czwartego kwartału tego roku i widzimy tutaj, że na przestrzeni ostatnich dniach podniosły się te oczekiwania co do tego, gdzie ta rynkowa gdzie stopy procentowe mają być i wygląda na to, że faktycznie rynek zaczyna wymazywać już perspektywę obniżek stóp procentowych w Polsce w 2023 roku. Widzimy, jak to bardzo ładnie się zmienia. Jeszcze w styczniu była mowa nawet o 3 obniżkach, o klasyczne 25 punktów bazowych obniżek stóp procentowych w tym roku, a teraz już zaczynamy myśleć o tym, że nie będzie w ogóle żadnej obniżki stóp procentowych. Jakie są tego powody? Oczywiście dane o inflacji, przypominam, nie tylko dla Polski, ale także w ujęciu globalnym, jako że zjawisko inflacyjne jest zjawiskiem globalnym, więc to ma teraz główny czynnik zmieniający tendencje na oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych. Jeżeli zjawiska dezinflacyjne powrócą, nawet będą lepsze niż zakłada optymistyczna ścieżka prognoz, to oczywiście wrócimy także do tego, by dyskontować i oczekiwać obniżek stóp procentowych. Nawet już w końcówce 2023 roku zadecydują, jeszcze raz przypomnę, dane o inflacji z Polski, ale także dla całego świata, więc będziemy szczególnie wyczuleni na wszystkie informacje o inflacji. W każdym ujęciu rynek to teraz musi zdyskontować. No i gdyby także była perspektywa jakichś negatywnych zjawisk w polityce finansowej naszego kraju, to już także złoty zacząłby na to reagować, a widzimy, że napływ optymizmu dzisiaj w Europie doprowadza do tego, że nie byliśmy nawet w stanie wrócić do maksimów sprzed paru dni, a to jest dowód na to, że część inwestorów kupuje polskie aktywa, które są teraz relatywnie przecenione. Taka jest moja subiektywna ocena. Widać to także na zachowaniu pary dolar do złotego. Nie ma tutaj nawet zbliżenia do poziomów maksymalnych z poprzedniego tygodnia, chociaż euro-dolar tutaj myszkuje ku temu, żeby pokonać ostatnie minima, a to jest też moim zdaniem sygnał, że jeszcze nie wszystko stracone i popyt na ryzyko może zaatakować. Więc ta konsolidacja, która się teraz buduje, ma moim zdaniem optymistyczny charakter, chociaż oczywiście widzimy przede wszystkim spadki giełdy papierów wartościowych, testowanie wsparcia rejonu 1800 punktów, maksimów, które były ustanowione w pierwszej fali tendencji wzrostowej w październiku, listopadzie. No i ten poziom, na ten poziom myślę, że warto zwrócić uwagę, co się dalej wydarzy, jakie będą konsekwencje właśnie zachowania technicznego, ponieważ widać przyspieszenie tendencji spadkowej, natomiast ten wpływ realnych stóp procentowych i przyszłych stóp procentowych, tendencji na stopach procentowych, rynkowych stopach procentowych oczywiście także przekładają się na wycenę polskich akcji. Warto być tego świadomym, że w tej sytuacji to przyspieszenie tendencji spadkowej sygnalizuje, że część inwestorów ucieka, panikuje i pozbywa się akcji. Czy to jest dobra strategia? Zobaczymy, ponieważ o losach warszawskiej giełdy zadecyduje los Wall Street, indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, indeksów giełdowych w Niemczech i tych tendencji ku temu, żeby dyskontować wyprzedaż ryzyka na fali wzrostów rynkowych stóp procentowych na całym świecie. Jeszcze raz przypomnę, dlatego te rynkowe stopy procentowe, oczekiwania związane z perspektywami inflacyjnymi mają teraz taki gigantyczny wpływ na wszystko, co się dzieje na rynkach finansowych. Natomiast z ciekawostek i ważnych i dobrych informacji poznaliśmy dzisiaj lutowy wskaźnik zaufania konsumentów i widzimy, że był on lepszy niż skrajnie optymistyczne prognozy i to jest naprawdę dobra wiadomość, a wykres pokazuje, że mamy już kilka miesięcy wzrostu tego wskaźnika i znajduje się on już na poziomach najwyższych od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego rok temu. A to jest moim zdaniem pierwszy także sygnał wskazujący na to, że optymizm konsumentów może się przekształcić w większą zachętę i skłonność do konsumpcji w następnych miesiącach i w następnych kwartałach. Te dane są bardzo istotne i myślę, że warto na nie zwrócić uwagę.
I w tym miejscu zachęcam do specjalnego materiału, który jest tam podlinkowany w komentarzu i jest w opisie o tym, czy frankowicze pogrążą banki. W tym materiale szczegółowo jest opisane to, czy wpływ opinii Rzecznika Generalnego TSUE na polski sektor bankowy będzie miał duży wpływ, jak wygląda wpływ wyroku na rezerwy banków oraz czy wotum potencjalnym beneficjentem wyroku TSUE. Czy warto się z tym materiałem zaznajomiać? Uważam, że zdecydowanie warto, ponieważ poszerzanie swojej wiedzy pozwala nam zmniejszyć ryzyko inwestycji własnych środków. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. No i teraz przejdźmy już do tych wydarzeń w skali całego świata. Jak już powiedziałem, przede wszystkim patrzymy na rynek amerykańskich obligacji i one determinują to, co się będzie się działo na Wall Street. Za każdym razem patrzmy na to, gdzie znajduje się rentowność amerykańskich obligacji, ponieważ psychologiczny poziom 4% jest już blisko, a jego przełamanie dałoby potencjał i ochotę rynków na ruch wzrostowy w kierunku następnych oporów na rentownościach oraz tendencji spadkowej na giełdach papierów wartościowych. No jednak rynki reagują na to, co się dzieje na rynkowych stopach procentowych. Ma to bardzo duże przełożenie. A dzisiejsze dane, które poznaliśmy o inflacji w Niemczech, były dokładnie takie jak prognozy i wstępne odczyty w styczniu, więc nie mają większego znaczenia, warto być tego świadomym. I co jest także ciekawe, widać te procesy dezinflacyjne na inflacji w Turcji, która wyraźnie już wykręciła z okolic 90-80%. No i zobaczymy także na inflacji w Turcji, jak te procesy dezinflacyjne wpływają i co się dzieje w kolejnych miesiącach w polityce monetarnej tego kraju. Czy ona faktycznie działa, czy też nie działa, ponieważ polityka monetarna Turcji jest naprawdę bardzo niekonwencjonalna. I teraz ten amerykański dolar. Jeżeli Wall Street dzisiaj będzie spadać, to amerykański dolar powinien się silnie umocnić i te wzrosty rentowności także powinny dać falę umocnienia amerykańskiej waluty, ale jakoś tak bardzo słabo przychodzi nam umocnienie amerykańskiej waluty, ale w tym wypadku wykres moim zdaniem sygnalizuje, że okolice 1,07 są kluczowe, mają bardzo duże znaczenie i każde wyjście euro-dolara na ten poziom będzie sygnalizowało, że rynek ma ochotę wrócić do tendencji wzrostowych, ale każde utrzymywanie poniżej tego poziomu zachęca do tendencji spadkowych. Warto być tego świadomym. Plus oczywiście, kiedy patrzymy na amerykańskiego dolara na indeksie, plus rentowności amerykańskich obligacji, to równolegle patrzymy momentalnie na dwa inne rynki, czyli na parę dolar do jena i zachowanie ceny złota. I w tym wypadku na parze dolar do jena widzimy, że pojawiają się pierwsi chętni do tego, żeby próbować znowu zagrać na umocnienie jena japońskiego, tak jakby ci inwestorzy liczyli, że te opory na rentowności japońskich obligacji nie będą pokonane, co widać na następnym wykresie. A jak widzimy, rosnąca inflacja w Japonii sprawia, że rynkowa presja na to, żeby pozbyć się i pokonać opór w rejonie 0,5, tą barierę, którą Bank Japonii wyznaczył, jest coraz większa. Jeżeli pojawią się procesy dezinflacyjne także w Japonii, pojawi się prawdopodobnie także ulga, że nie będzie już potrzeba pokonywać tych oporów i część inwestorów, którzy spekulacyjnie teraz grają przeciwko Bankowi Japonii, się podda, a w takiej sytuacji powinniśmy mieć falę dynamicznego umocnienia jena japońskiego, dlatego też te dane o inflacji będą miały takie duże znaczenie dla jena japońskiego. Jak widzimy, dane o inflacji, procesy dezinflacyjne to jest teraz klucz do tego, żeby zrozumieć rynki finansowe i naprawdę warto na to zwracać uwagę, na wszystkie inne informacje dotyczące inflacji, procesów dezinflacyjnych, jak to postępuje. No i na fali jest albo tendencja bardzo silnych wzrostów indeksów giełdowych w tym roku na fali, jeżeli procesy dezinflacyjne się pojawią, albo dynamicznych spadków indeksów giełdowych, jeżeli nie uda się okiełznać inflacji i procesy dezinflacyjne zostaną zatrzymane. Dzisiejsza sesja na Wall Street będzie miała piorunujące bardzo duże znaczenie, ponieważ wczoraj doszło do naruszenia poziomu psychologicznego 4000 punktów. Znajdujemy się teraz dokładnie na linii trendu wzrostowego, dlatego jej przełamanie, pokonanie dawałoby rynkom pretekst do wyprzedaży ryzyka, dlatego popyt, jeżeli chce zaatakować, to powinien to zrobić właśnie podczas najbliższych godzin. Jeżeli tak się nie stanie, to te tendencje naprawdę przyspieszą i będziemy świadkami
negatywnych zjawisk na rynkach ryzyka na całym świecie. Natomiast ten optymizm moim zdaniem widać szczególnie na giełdzie w Niemczech. Znowu nie udaje się w momencie tego tworzenia tego wpisu pokonać potężnego wsparcia 15 300 punktów, więc indeks DAX nie jest w stanie przejść nawet najbliższych krótkoterminowych wsparć, nie mówiąc już o jakichś mocniejszych poziomach wsparcia, dlatego też moim zdaniem będzie rosła presja na to, żeby wrócić do tendencji wzrostowych, zwłaszcza na giełdach papierów wartościowych poza Stanami Zjednoczonymi, a tutaj indeks DAX wydaje się idealnym celem, a ten poziom 15 300 punktów cały czas będzie pracował jako punkt odniesienia nawet podczas całej dzisiejszej sesji, kolejnych sesji, być może nawet do końca tego miesiąca. Widzimy lekki przypływ optymizmu na cenie złota, która moim zdaniem ma szansę przejść te poziomy oporów, które widzimy krótkoterminowych, które są już bardzo blisko, ale warunek jest jeden, musimy zaobserwować wzrost globalnego popytu na ryzyko, rentowności muszą spać amerykańskich obligacji, a dolar zacząć się osłabiać, ponieważ to jest jedyne środowisko, które mogłoby wywołać jakieś większe wzrosty ceny złota. Natomiast optymizm moim zdaniem płynie cały czas z ceny miedzi. Mamy kolejną sesję, gdzie raczej na negatywnych nastrojach inwestorów na całym świecie cena miedzi nie chce spaść poniżej $9000 i jeżeli popyt na ryzyko chciałby wykorzystać jakiś pretekst, to zachowanie ceny miedzi, ponieważ jak się mówi w gronie inwestorów, miedź ma doktorat z ekonomii, bardzo ładnie prognozuje przyszłe procesy gospodarcze, więc jeżeli cena miedzi nie chce spadać, to raczej należy oczekiwać optymistycznego rozwoju sytuacji w gospodarce na całym świecie, a wzrosty tej miedzi powinny także sprzyjać popytowi na ryzyko na innych klasach aktywów, zwłaszcza na indeksach giełdowych. Dlatego też zobaczymy, czy dzisiaj Wall Street wykorzysta to, że cena miedzi nie chce spaść do tego, żeby wykonać jakiś atak popytu na ryzyko. Ropa naftowa żyje swoim własnym życiem i dopiero myślę, że przejście całej strefy konsolidacji, w której teraz jesteśmy, ożywi ten rynek, więc inwestorzy raz oczekują testów wsparć, później testów oporów, aż do momentu, kiedy jakiś czynnik wywoła wybicie z konsolidacji wokół średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, okolic $77. Przypominam także, że relatywną siłę pokazuje Bitcoin, chociaż przełamane zostały pierwsze krótkoterminowe poziomy wsparcia. Bitcoin próbuje tutaj zaatakować poziom $25 000. Spadki próbowały nam tutaj dać do zrozumienia, że Bitcoin jednak nie będzie w krótkim terminie przechodził tego poziomu, ale myślę, że dzisiejsza sesja także na kryptowalucie pozwoli nam ocenić szansę, czy faktycznie tak się stanie. Jeżeli Wall Street będzie jednak spadać na indeksach giełdowych, to prawdopodobnie Bitcoin także nawróci do tendencji spadkowych, a jak widzimy tutaj na wykresie strefa 23,5 tysiąca, 24 tysiące dolarów to są miejsca, gdzie jest krótkoterminowe wsparcie. Każdy spadek poniżej da potencjał ku temu, żeby wywołać następną falę spadkową jako formy właśnie odbicia od długoterminowego oporu w postaci średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jaka jest bardzo duża zmienność kryptowalut względem indeksów giełdowych. To obala tezę o tym, że kryptowaluty mogą zastąpić wkrótce waluty, którymi teraz płacimy. Dopóki tutaj zmienność się nie ustali, do czasu aż kryptowaluty nie zyskają na zaufaniu, to myślę, że głosy o tym, że kryptowaluty to jest przyszłość, nie będą się znowu pojawiały. Myślę, że warto sobie cały czas, warto się przyglądać zachowaniu tych tutaj kryptowalut jako ogółu, mierzonymi indeksem kryptowalut widocznym na wykresie. I dzisiaj z danych makroekonomicznych poznaliśmy wskaźnik IFO dla lutego. Składał się on z 3 części. Klimat biznesu były dokładnie takie jak prognozy. Bieżąca sytuacja była gorsza niż zakładały mediany prognoz, dlatego te dane są nieco gorsze, a oczekiwania były nieco wyższe niż mediana prognoz, dlatego myślę, że te dane są neutralne z lekkim negatywnym nastawieniem, chociaż wskaźniki PMI, które poznaliśmy wczoraj, pokazywały zupełnie inne trajektorie wektorów poruszania się, dlatego też
mogą być te dane troszeczkę zneutralizowane. Tego się po prostu spodziewamy. Jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z materiałami edukacyjnymi. Tam na dole jest specjalny raport o tym, czy frankowicze pogrążą banki. W tym materiale jest o tym, jaki będzie wpływ opinii Rzecznika Generalnego TSUE na polski sektor bankowy, jak wygląda wpływ wyroku na rezerwy banków i o tym, czy wotum będzie potencjalnym beneficjentem wyroku TSUE. Zachęcam, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dodatniej, dużej stopy zwrotu. Pozdrawiam.